Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić bardzo szybki obiadek, naprawdę szybki, oczywiście na patelni. Nic więcej nam nie będzie potrzebne. Obiadek będzie nam smakował fajnie z ziemniaczkami albo z bułeczką. I co nam będzie mniej więcej potrzebne? Już Wam mówię. Ja mam 40 deko mięsa mielonego, jedno średnie jajko, 10 deko boczku, może być parzony, wędzony, parzony albo sam wędzony. Boczek to jest w plasterkach, pokroimy go w kosteczkę, 2-3 ząbki czosnku, ile lubicie, 400 gramów taka puszka pomidorów bez skórki i ja tutaj dodałam 3 łyżki keczupu, którego po prostu lubimy. Keczupy też teraz mają fajny skład, więc można kupić. Dodam 3 łyżki keczupu. Do tego będzie nam potrzebne trochę mąki do obtoczenia naszych pulpecików, plus ja z tej mąki takie 2 łyżeczki dam tutaj. Mąka pszenna typ 500 może być. Do tego 400 gram puszka fasoli białej, ewentualnie może być też puszka fasoli w pomidorach, jeżeli macie. Ja mam fasolę białą, więc ją przepłukałam, ale jak będziecie mieli fasolę w pomidorach, może być, wtedy nie płuczemy, damy całą puszkę fasoli. Do tego 2-3 łyżki dobrej bułki tartej, sól, pieprz, ja dam troszkę jeszcze papryki pikantnej, sól, pieprz i oczywiście troszkę majranku. W tej potrawie ja uważam, że majranek jest potrzebny, więc oczywiście pójdzie troszkę do mięsa mielonego. Takie to są 2 malutkie łyżeczki, ale jeszcze zostawię, bo dodam tutaj do naszego przecieru pomidorowego. Też takie 2 małe łyżeczki. Oczywiście do mięsa mielonego dodajemy sól. Dodamy też, ja dam pieprz ziołowy. Możecie dodać jeszcze, jakie lubicie przyprawy. Ja dodam troszkę więcej pieprzu ziołowego. Tak. Jedno jajko. Tak, i zaraz będziemy wyrabiać, dodając bułkę tartą. Ale w międzyczasie na patelni ja mam łyżkę taką swojskiego smalczyku. Jeżeli nie macie, to łyżkę oleju rzepakowego, ewentualnie łyżkę masła klarowanego, ale nie więcej, nie trzeba więcej. I kroję nasz boczek w takie cieniusieńkie plasterki i będziemy go podsmażać. Boczek taki możemy zastąpić też kiełbasą wędzoną, kawałeczkiem 10-dekowym kiełbasy. Jak tłuszcz nam się już weźmie i zrobi gorący, to wrzucimy nasz boczek. Ile dajemy bułki tartej? Słuchajcie, wszystko zależy od naszego mięsa. Ja mam mięso swojskie, takie zmielone, ale wszystko zależy od wilgotności. Zaraz pokażę, jaka konsystencja powinna być. Tłuszcz się rozgrzał, więc wrzucam boczek. Boczek się podsmaża. Może teraz troszkę przeniosę. A my będziemy łyżka, 2 łyżki dam na razie i będziemy zarabiać nasze pulpeciki. Tak, z tego będą pulpeciki. Te 2 łyżki wystarczyło.
Jak mięso fajnie mamy już wyrobione, to będziemy formować takie nieduże pulpety. Fajnie mieć ręce zwilżone zimną wodą za każdym razem, to wtedy nie będą Wam się pulpety przyklejać do ręki. O. I tak, i wrzucam każdy pulpecik na patelnię do boczku, na takim średnim ogniu. Przemieszajmy co jakiś czas pulpeciki. Ja już wszystkie narobiłam, dość dużo wychodzi tych pulpecików, także fajnie, niedrogi i szybki obiad dla całej rodziny. O. No i nasze klopsiki podsmażamy do zarumienienia, tak z każdej strony. Mam około 5-6 minut. Wszystko zależy, jaki gaz będziemy mieli. Ja, tak jak mówiłam, smażę na średnim ogniu. Jak już są podsmażone, dodaję czosnek. Możecie przycisnąć przed praskę albo pokroić tak jak ja w plasterki. Wszystko zależy, jak lubicie. Podsmażamy jeszcze ze 2 minutki. Tutaj dam też kawałek papryki pikantnej, ale to tylko wtedy, kiedy lubicie. O. Zalewamy naszym sosem pomidorowym. O. I damy troszkę też wody. O. Około 250 ml wody, tak, żeby, zaraz Wam pokażę, żeby przykryć te pulpety. O! Skręcamy gaz na najmniejszy. I gotujemy około 15 minut na malutkim ogniu pod przykryciem. Słuchajcie, po 15 minutach praktycznie nasze pulpeciki są już gotowe. Dokładam fasolkę. Fasolka była z puszki, ona już jest ugotowana, mięciutka. O. Możemy teraz spróbować dodać pieprzu, soli, co tam naprawdę sobie jeszcze chcecie. Do tego można oczywiście dodać tu natkę pietruszki, jeżeli komuś będzie pasować. My będziemy jeść takie. Do tego oczywiście ziemniaczki albo bułeczka. Bardzo szybki i naprawdę pożywny i smaczny obiadek. Taki a la fasolka po brytońsku, tylko bardzo szybko. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!